Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj nagrywamy trochę w innym miejscu, w sklepie outdoorowym Crackstore w Krakowie. Jest tutaj dużo fajnych przeszkleń, także będziemy w stanie Wam właśnie pokazać na różnych przeszkleniach różne narzędzia, więc pewnie kilka najbliższych materiałów pojawi się stąd. Ale przechodząc do konkretów, dzisiaj skupimy się na narzędziu Unger Ninja. Jest to chyba najbardziej zaawansowany skrobak. Także opowiem kompleksowo o nim od A do Z, jakie ma funkcje, jakie ma wady, zalety. Także zapraszam Was do obejrzenia szczegółów w następnej części materiału. Na początek, do czego w ogóle to narzędzie służy? Jest to na pewno ostateczność. Używamy skrobaka tylko jako narzędzie takiej ostatecznej ostateczności. Ze względu na to, że on może po prostu porysować szybę. Jeżeli to ostrze jest idealnie równe, jeżeli nie wejdzie nam żaden piach, żadna grudka w to ostrze, no to wtedy nie porysuje szyby, ale jest prawdopodobnym, że przy usuwaniu po prostu trudnych zabrudzeń to się stanie. Więc używamy tego, gdy pad, jakaś stalowa wełna, gdy te narzędzia po prostu nie pomagają. Dwa rozmiary. Mamy tutaj rozmiar 10 cm i rozmiar 15 cm. Tym rozmiarem możemy po prostu zgarnąć większą powierzchnię. Więc tak z doświadczenia powiem, że więcej sprzedajemy tego rozmiaru 15 cm, no bo po prostu zgarnia on dużo, no te 5 cm więcej, więc mniej się trzeba namachać, mniej ruchów wykonać. Tutaj mamy takie zabezpieczenie, ono zabezpiecza nam jakby w transporcie tego skrobaka, żeby nic się nie uszkodziło, ponieważ to ostrze, które tutaj mamy, jest bardzo ostre. Wyjmuje się w ten sposób, że się tutaj naciska. Tutaj jest takie fajne wytłoczenie na paznokieć, żeby to listwę wysunąć. To jest samo ostrze. Ono jest bardzo cienkie, jest takie elastyczne, ma grubość 0,2 mm. Są jeszcze ostrza 0,4 mm, które generalnie są grubsze, są bardziej trwałe, ale to ostrze 0,2 jest po prostu silniejsze, że tak powiem, mocniejsze, lepiej skrobie, lepiej wycina te zabrudzenia, więc jeśli chodzi o Unger Ninja, to ono tutaj występuje w grubości 0,2. Jest to ostrze wykonane ze stali nierdzewnej i ono ma tutaj dwie strony. Więc tutaj jest ostre z tej strony i jest ostre tak samo z tej strony. Więc jeżeli jedną stronę gdzieś tam zużyjemy, nawet często w ciągu dnia musimy tą stronę wymienić, bo po prostu przy skrobaniu trudnych zabrudzeń to ostrze się nam uszkadza. No to wtedy możemy szybko obrócić na drugą stronę i wsunąć je z powrotem. Samo to ostrze możemy też dopasować do innego skrobaka Ungera. Ono ma jakby fabrycznie inne ostrze, takie, które trochę szybciej nam rdzewieje, ale jakby te wytłoczenia w środku są takie same. A jeśli chodzi o to 10 cm, to możemy je też wymiennie stosować z ostrzami Moermana. Więc tutaj jakby to samo jest w tym skrobaku Moermana, on ma po prostu te same wytłoczenia. Jeszcze wiem, że pasuje do Ettore też to ostrze, więc fajnie tutaj, że producenci zastosowali te same wytłoczenia, dzięki temu można je po prostu wymiennie stosować. Jeśli pracujecie tym skrobakiem, to zazwyczaj używamy do tego chemii. On jest tutaj, do niego wchodzi do środka, do tej listwy piach, woda, więc ważne, żeby po skończonej pracy po prostu to ostrze wyjąć, wytrzeć dokładnie, włożyć do suchego pojemnika. Wtedy ono Wam po prostu przetrwa dłużej, nie będzie rdzewiało. Także taki zabieg zawsze stosujcie. Jeśli by się Wam uszkodziła też ta listwa, to mamy ją też dostępną osobno, więc zawsze można ją dokupić, wymienić. Ona jest też taka dość elastyczna, przy skrobaniu trudnych zabrudzeń jest szansa, że po prostu ona gdzieś tam się kiedyś uszkodzi. Sam skrobak ma też taką ruchomą głowicę. To jest mega fajne, bo zazwyczaj skrobiemy, jakbym tutaj, jak mam rękę, to mam szybę, no to zawsze skrobiemy gdzieś pod takim kątem, więc to trochę ułatwia, że to można tutaj złamać, to jest taki przycisk, ten kąt się zmienia, no i wtedy nie musimy aż tak bardzo wyginać tego nadgarstka, jest to powiedzmy mniej męczące, że mamy tutaj złamanie tego kąta. Chyba żaden producent inny tego, wydaje mi się, nie oferuje, więc tutaj Unger akurat w tym przypadku wygrywa. Sam skrobak jest wykonany z dość trwałego takiego tworzywa sztucznego. Jest to bardzo twardy materiał, trwały. Tutaj ma wytłoczenia takie z gumy, dzięki temu gdzieś tam lepiej się go trzyma. Tutaj jeszcze jest takie wytłoczenie na kciuka bądź na palec wskazujący, jeżeli chcemy już tam nawet docisnąć do szyby, to tutaj takie wytłoczenie występuje. To, co jest najlepsze w tym skrobaku, uważam,
to jest taka bura. Ona po prostu mega przyspiesza pracę. Przypinamy ją do pasa, tu jest taki klips, więc można na przeróżne paski go przypiąć chyba na każde. Bardzo szybko możemy go tu włożyć z ostrzem, więc nie potrzebujemy tego zakładać. To często się traci czas na tym właśnie, że to trzeba zakładać, odkładać i wtedy, żeby włożyć gdziekolwiek to ostrzem, to trzeba to założyć, no bo inaczej nam potnie, czy torbę, czy cokolwiek innego. No to tutaj, jeżeli mamy to, no to po prostu jednym ruchem możemy razem z ostrzem to tu wsadzić. Tu jest taki klips, jednym ruchem wyjąć. To naprawdę mega oszczędza pracę, więc jest to super sprawa i żaden producent inny tego nie oferuje, więc jestem sam zdziwiony, że jeszcze nikt tego nie opatentował, bo przynajmniej kilkanaście minut dziennie można na tym zyskać. Tutaj jest nierdzewka, stal nierdzewna, więc możemy po tym jeździć ostrzem i się nie przejmować w ogóle, że coś się z tym stanie. Także tutaj mega plus. Ostatnią funkcją tego skrobaka, o której chciałem powiedzieć, jest możliwość nałożenia na kija. Jeśli chodzi o Ungera, to pasuje idealnie z tą blokadą. Jeśli chodzi o inne kije, no to jakby pasuje, ale wtedy ta blokada nie działa. Więc potencjalnie może po prostu spaść. Mała rzecz, którą zauważyłem jeszcze, poniekąd wada. Uważajcie, żeby nie założyć za mocno, nie docisnąć po prostu tego skrobaka, bo tutaj jest dość mało tego plastiku. Widziałem, że gdzieś tam komuś ten skrobak pękł w tym miejscu. Więc na to możecie zwrócić uwagę, żeby go sobie nie uszkodzić. To tyle na dzisiaj o skrobaku. Także wielkie dzięki za obejrzenie materiału. Dzięki Crackstore za udostępnienie przestrzeni do nagrań. No i widzimy się w następnym materiale. Pamiętajcie o możliwości subskrypcji. Jeśli macie jakieś opinie o tym skrobaku, to będę mega wdzięczny za komentarze. To zawsze pomoże nam w rozpopularyzowaniu filmu. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia.